Cześć! Witam Cię na kanale poświęconym całkowicie fotografii analogowej, a dzisiaj chciałem Ci zaprezentować jeden z ciekawszych aparatów. Chyba najciekawszy czechosłowacki aparat, czyli Flexaretta. Aparat, który został zaprezentowany po raz pierwszy w roku 1939, wyprodukowała go firma Optico-Techna. Natomiast twórcą tego aparatu jest Jan Bradać, który wcześniej prowadził firmę produkującą kamery projekcyjne, a w 1936 roku postanowił wspólnie z bratem stworzyć aparat fotograficzny. I stworzył aparat, który się nazywał Kamerat. Okazało się, że w sumie aparat sprzedaje się całkiem dobrze, dlatego powstała wersja druga, aparat Kamerat 2. Później powstała wersja Autoflex, taki zaawansowany aparat, oraz bardziej komercyjna wersja, czyli tańszy, Flexette. W 1938 roku też bracia Bradać postanowili sprzedać dział produkcji aparatów fotograficznych z niewiadomych, w sumie różnie mówią, ale powiedzmy, że z niewiadomych powodów, i odkupiła od nich to podobno za 1 000 000 koron, co było wtedy sporą kwotą, firma Optico-Techna. Rok później ten model Flexette wypuściła pod nazwą właśnie Flexaretta. I tak powstał model Flexaret 1. Już w 1940 roku mieli opracowany następcę, model Flexaret 2, bo Flexaret 1, co to była? No, lustrzanka dwuobiektywowa jak najbardziej, z obiektywem Mira ogniskała 7,5 cm. Co ciekawe, miały dwa obiektywy, ze światłem 4,5 i ze światłem 2,9. Bardzo dobrym. Podstawowym migawką był Prontor z czasami od 1 sekundy do 1/150 części sekundy, oczywiście czas B i T. Od razu powiem, czym się różni czas B od T. B to jest czas taki jak w tych wszystkich aparatach, czyli jak naciskam, to trzymam i wtedy się robi zdjęcie. Tak jak w tych, co tu posiadam w Flexaretach późniejszych. Natomiast czas T to jest taki, że naciskam, migawka się otwiera, mogę go puścić, pójść na spacer, wrócić i drugie naciśnięcie spowoduje zamknięcie migawki. Kiedyś bardzo popularna rzecz, czyli bardzo popularne rozwiązanie w migawkach, później całkowicie zostało zarzucone i w tych późniejszych modelach już tego praktycznie nie ma. W roku 40, powiedziałem, opracowano Flexaretta 2, natomiast czasy wojenne to nie były czasy najlepsze od produkcji aparatów fotograficznych, zwłaszcza że firmy optyczne czechosłowackie miały obowiązek produkcji dla wojska. W związku z tym dopiero w 1945 roku został wypuszczony Flexaret 2. To jest Flexaret 2. Produkowany był do roku 1964 w zmiennej formie, znaczy w zmiennej. Różnił się tym, że tak jak tutaj już mamy obiektyw Mirar 80 ze światłem 4,5 i on występował ze światłem 4,5 i też ze światłem 3,5 z przeróżnymi migawkami. Tutaj jest akurat Metax, ale mogły być różnego rodzaju Prontory. Przez prawie 20 lat produkcji musiało się zmienić, natomiast sama konstrukcja aparatu, który jest dzisiaj jednym z najbardziej popularnych, obok chyba szóstek modelu 6, czyli model 2, najbardziej popularnych Flexaretów, jest bardzo prosta. Mamy niezłączony z niczym przewijanie filmu, gdzie kontrolujemy z klatki za pomocą czy zwykłego okienka, w którym patrzymy, aha, bam, jedynka jest. Mamy niepołączone z tym w żaden sposób migawkę, czyli musimy ją fizycznie naciągnąć, żeby zrobić zdjęcie. I to, co w nim jest, no to 300-czewkowy obiektyw. No powiedzmy, to nie jest jakiś super skomplikowany obiektyw, natomiast no, moim zdaniem dający całkiem ładne, miłe, nastrojowe zdjęcia. Zrobiłem nim trochę zdjęć i tak zastanawiałem się, jakie one będą. To są bardzo dobre zdjęcia. To jest aparat klasy, nie wiem, Reflekty, klasy naszego Starta polskiego. Aparat godny polecenia. Naprawdę fotografowało mi się nim bardzo przyjemnie. Żadnych problemów z aparatem jako takim. Dobre ustawienie ostrości. Znaczy, no, wizjer oczywiście jak najbardziej z lupką. Lupkę możemy wyciągnąć tutaj, jak popchnę, to mi wyskoczy lupka.
Matówka gładka, ale ja osobiście wolę kliny, ale wtedy to nie stosowało się klinów jeszcze, więc nie można od niego wymagać klinów. Natomiast sama lupka duża, wygroźna, matówka całkiem przyzwoita, robiło się nim mi osobiście bardzo dobrze. Zdjęcia do tego jest jeszcze, jakby go porównać z późniejszymi modelami, jest lekki. To czasami jak się zabiera aparat po to, żeby pójść na spacer i przy okazji zrobić zdjęcia, ma to jak najbardziej duże znaczenie. Także naprawdę fajny aparat. Na koniec całej tej prezentacji, tej recenzji będą zdjęcia zrobione dokładnie tym aparatem. I produkowany był do roku 1964, kiedy zaprzestali jego produkcji z przyczyn technicznych. Produkowali wtedy już całkiem inny, zaawansowany aparat jako drugi, bo cały czas były produkowane dwa aparaty, tańszy i droższy. I zrobili wtedy Flaxaret Standard, ale to za chwileczkę. Natomiast w roku 1947 wyprodukowano Flaxaret 3 model. On był też opracowany już w czasie wojny, czyli w roku 1941 podobno został opracowany. Co było w nim takiego charakterystycznego w Flaxarecie trójce? Zastosowano w nim wtedy nowszy obiektyw, czyli Bellara 84-soczewkowego. To był obiektyw 4-soczewkowy typu Tessar. Zresztą cały czas produkowany już do ostatniego modelu. Ostatni model to jest ten, ostatni model to jest dokładnie ten sam obiektyw. Bardzo dobry obiektyw. Jakościowo, ale to może przy tym modelu poradam i pokażę zdjęcia, które tym aparatem robiłem. Natomiast obiektyw zastosowano tego Bellara 4-soczewkowego, a rzeczą taką wyróżniającą się trójki był licznik zdjęć zamocowany z boku i pokrętło do przewijania filmu. Pokrętło ma skok, ponieważ można go kupić. Nie jest bardzo popularnym modelem, ale można kupić. Ma około, tak nie wiem, coś powyżej 90 stopni, się przekręca i w tym momencie to jest właściwe przewinięcie filmu. No ale, że jest to tylko tak mniej więcej, więc z tyłu jest jeszcze cały czas zachowany wizjer, gdzie możemy spojrzeć i poprawić, jeszcze troszeczkę i będzie teraz dobrze. Nawinięte, tak jak mówią niektórzy, samo przewinięcie, tak czytałem opinię osoby, która robiła trójką, bo ja sam nie robiłem trójką zdjęć, Flaxaretem 3, to jest trochę za mało, trzeba troszeczkę jeszcze dociągnąć, żeby było dobrze. Inaczej się będą nakładały klatki, ale już ma licznik i dostał nowe, tak patrzę tutaj, dostał nowe migawki z czasem plontory, z czasem od 1 do 1/200 części sekundy do 1/300 części sekundy, nawet w wersji eksportowej, bo wtedy już też była wersja eksportowa jak najbardziej, Compur Rapid z czasem do 1/500 części sekundy, to jest naprawdę bardzo dużo jak na tego typu migawki. Spotkałem się z opinią, że Minolta Cord z 1955 roku jest wzorowana właśnie na Flaxarecie trójce. W roku 1955 powstał Flaxaret 4. Flaxaret 4 różnił się i to był najbardziej przełomowy aparat, jaki był w Flaxaretach. No niestety stracił korbkę, czego bardzo żałuję, ponieważ gdyby w tych późniejszych była korbka do obracania, byłoby to bardzo fajne. Natomiast to, co zyskał, to zyskał przede wszystkim całkowitą automatykę, czyli przewijanie migawki było już w tym momencie pewne. To było tyle, filmu, to było tyle dokładnie, co powinno być. W związku z tym zniknął z tyłu całkowicie licznik. Nie ma tego. Pojawiła się przeważnie kratka, tak jak jest na tych, taka tabelka z filtrami do przeliczania. Ona była czasem bardziej rozbudowana, czasem mniej. Na początku była mniej rozbudowana, ale i też przede wszystkim, co się pojawiło, to w Flaxarecie 4 połączenie, nowy spust migawki bo dostał nowy spust migawki z przodu, nowe ustawienie skali ostrości, które było z tyłu i określany był jako aparat półautomatyczny.
rok później, czyli w wersji produkowanej od 1956 roku, określanej często jako wersja 4A, dostał jeszcze jedną możliwość, czyli możliwość zamontowania do niego zestawu, tak zwanego flexikina, który umożliwiał, to jest na przykład taki zestaw plus rolki, które są schowane, żeby mi koty nie ukradły. Dwie rolki, jedna do góry i takie dwie do dołu, które umożliwiają zamocowanie do czwórki już wtedy aparatu filmu małoobrazkowego. Po prostu wkładamy taki zestaw i montujemy film małoobrazkowy. Możemy robić na filmie małoobrazkowym zdjęcia. Przy czym te flexikiny są różne do różnych modeli. Tu jest opisane, że to jest do 7. Ja go, prawdę mówiąc, używałem z 6 i do 6 bardzo dobrze pasuje. Te flexikiny, te zestawy były bardzo rozbudowane. One się zmieniały też do różnych aparatów. Najbardziej rozbudowana była do wersji 7, gdzie jeszcze oprócz tego zestawu, czyli rolek i tej klapki dociskającej, o docisku do filmu, były jeszcze przede wszystkim maski do wkładania do środka, które pokazywały, jaki obszar widzimy w aparacie. To widać w tej 6 na przykład, że jeśli tam spojrzę, nie wiem, czy to będzie tak widać, o, za mało światła u góry jest, to tam jest, nie wiem, tam jest rameczka na matówce, która pokazuje właśnie dokładnie tą ramkę filmu małoobrazkowego. Dobrze, w 1958 roku powstał Flexaret 5. Flexaret 5 różnił się przede wszystkim, dostał nowy spust, już taki jak w późniejszych aparatach, czyli naciskany z przodu, a nie taka dźwigienka jeszcze, ale przede wszystkim był już wtedy pełnym automatem. Flexaret 5 jednocześnie naciągając, przewijając film, naciągamy migawkę. Już nie trzeba było wtedy za każdym razem naciągać migawki, żeby zrobić zdjęcie, ponieważ było tak jak w tych modelach, przynajmniej naciągnąłem migawki. W tych modelach, kiedy już obracając pokrętłem do przewijania filmu, dochodzi do końca i mogę naciągnąć, migawka jest naciągnięta, mogę zrobić zdjęcie. W roku 1959 powstała wersja Flexareta 5A, tak określana, która dostała jeszcze jedną rzecz, bo wcześniejsze wersje, żeby wyjąć z niego film małoobrazkowy, trzeba było go otworzyć w ciemni i tam można było dopiero wyjąć. W wersji tej od 59 roku Flexareta 5 doszedł tu dodatkowy jakby guzik. Tu jest guzik. Jeśli go naciśniemy, to otwórz się na chwileczkę, to odblokowuje się ta rolka i możemy tą rolkę odwracać do tyłu. Nie ma naciśnięcia, to nie ruszę jej do tyłu. Z powrotem naciskam i mogę obracać do tyłu, w związku z tym mogę po prostu tym pokrętłem do zwijania zwinąć film z powrotem do kasety. Co było bardzo wygodną rzeczą. Co jest bardzo wygodną rzeczą. Tak, przy okazji to w tej pokrywie warto pamiętać o tym, że co mi się zdarzyło, mi się otworzył po prostu w pewnym momencie aparat, bo zapomniałem go zakręcić. Tu jest takie pokrętełko, które można zakręcić i wtedy już się nie otworzy. I w tej chwili już mogę sobie naciskać, ale pokrywa się nie otworzy, dopóki znowu nie odkręcę. Warto o tym pamiętać, bo zdarzyło mi się, miałem na szyi aparat, tak, szedł ze mną, ale że on był na pasku. Tu jest taki filmowy pasek, który dostałem. Dostałem, bo to nie są moje aparaty. To są aparaty z kolekcji pana Piotra. Panie Piotrze, bardzo, bardzo dziękuję za pożyczenie mi tych wszystkich i nie tylko tych aparatów. To są aparaty z kolekcji pana Piotra, który mi był uprzejmy pożyczyć je do tego, żeby zrobić film. Także bardzo dziękuję. Więc taki pasek miałem też przypięty do tego aparatu, niosłem go na szyi, ale że tak się bujał, więc go wziąłem, tak podpachał, tak żeby nie latał i nacisnąłem niechcący tą rączkę. Tyk. I tak po chwili tak spojrzałem, że właśnie mi się naświetla negatyw. Ale to nie była jedyna wada, którą wtedy zrobiłem. Inną wadą było to, że przy filmie tylko że ja używałem 6, bo to są 2 szóstki.
To są dwie szóstki. Wersja 6, rok 1960 do 67 produkowany. Różnią się tym, że początkowo były czarne, później były szaro-zielone, a później zostały takie szare jak te. I końcówka serii to jest praktycznie już tylko takie szare jak te, bardzo ciekawe, ładne i napis automat, bo wcześniejsze wersje niekoniecznie miały napis automat, natomiast tu powstała wersja z napisem automat. Przede wszystkim dwie migawki. Migawka, tak jak tutaj jest Metax z czasem do 1/400 części sekundy i Prontor SVS z czasem do 1/500 części sekundy, wersja eksportowa przede wszystkim. Natomiast mówiłem o małoobrazkowym negatywie, że mi się otworzył. Trzeba pamiętać o tym, żeby zakręcić to. Natomiast powiedziałem, nie jedyna wada, ponieważ ten aparat działa na zasadzie automatyki. Po 12 zdjęciu, jeśli ja robię zdjęcie przewijam, po 12 zdjęciu skończy mi się możliwość przewijania i w tym momencie on zwija licznik i zwija film do końca, możliwość robienia zdjęć, zwija film do końca i koniec zabawy. Dlatego tu jest taki podwójny licznik. Jak mu się przyjrzeć z boku i po prostu jak się ma już przewinięte 11 zdjęcie, weźmy ten, bo ten, o tak, 11 zdjęcie, to trzeba obrócić to pokrętło na 1, zerować licznik, wtedy okazuje się, że jest 11 jeszcze raz i od nowa można wtedy przewijać do 12, 13 i tak dalej. Znowu dojdziemy do ostatniego, czyli pojawi mi się pierwsze, przekręcamy znowu na 21 i tak dalej. Ja oczywiście zapomniałem o tym, no bo nie miałem wprawy, żeby liczyć zdjęcia i albo sprawdzać i ojej, trzeba ten. I doszedłem do 12, w momencie chcę przewijać. Ojejka, ja przyjmam 36-klatkowy, małoobrazkowy film, przy którym przy 12 zdjęciu skończyła mi się możliwość robienia zdjęć. Więc musiałem wrócić, jakby go otworzyć, zerować i założyć od nowa, tak powiedziałem, więc znowu przewinąłem kawałeczek i tak dalej. W związku z tym z tego małoobrazkowego filmu wyszło mi mało zdjęć, ale do tego jeszcze zdjęcia wyszły przez ten docisk chyba strasznie porysowane. Znaczy samo robienie zdjęć małoobrazkowym aparatem jest no takie uciążliwe, ponieważ ten jest ciężki. Tu można sobie włożyć, chodź, to nie jest jego wizjer właściwy do tego, co powinien być. To powinien być taki wizjer. Ja jego dostałem w zestawie, jego tutaj wsuwamy, tylko powinien być to taki większy z taką dużą, znaczy pokażę, o tu, tak powinien wyglądać wizjer. Wkładamy go i w tej chwili możemy kadrować, robić zdjęcie i naciskać spust. Natomiast tak jak ja robiłem nim zdjęcia jako małym obrazkiem, to stwierdziłem, że jakiś duży ten mały obrazek i moim zdaniem, jeśli miałaby coś recenzja być, to jest to bardzo dobry, średnioformatowy aparat, bardzo dobry, ponieważ robiąc zdjęcia, tu już jest w szóstkach czy tej 7 ostatniej, produkowanej od roku 67 do końca produkcji, do roku 70, to jest ten sam obiektyw, w związku z tym jakość zdjęć będzie taka sama, bardzo dobra jakość zdjęć. Jakbym miał porównać do czegoś, to spokojnie do Yashici Mat 124 spokojnie mogę porównać, że to jest praktycznie ta sama jakość zdjęć. To już jeszcze kwestia, więcej zależy od negatywu, jaki użyję, niż od tego, jaka jest optyka. To jest bardzo dobra optyka. Zresztą to będzie widać na koniec, jak wrzucę ostatnie zdjęcia, żeby pokazać. To jest to dobre. Wersja 7, ale w międzyczasie w 1964 roku zaprzestali produkcji wersji drugiej i prowadzili zamiast niego, to się nazywało Plexalet Standard, czyli wersja 6 z uproszczeniem wszystkiego, co się da, czyli co nie jest niezbędne do fotografowania, zostało wyrzucone. Między innymi zostało wyrzucony ten licznik zdjęć. Znowu już pojawiła się otwór z tyłu, znaczy wizjer z tyłu, tylko że dwa obok siebie, ponieważ dali mu możliwość robienia zdjęć 4,5 na 6 cm, czyli taką ramkę się wkłada z tyłu i ramkę na wizjer i wtedy możemy robić zdjęcia. Uprościli go, zrobili jak najprościej i dalej się sprzedawał, ale on był zdecydowanie tańszy, natomiast miał też obiektyw ten sam, co
co Flexalety 6 i 7 i 5. W związku z tym też czterosoczewkowy typu Tesar, bardzo dobry i też jest bardzo ciekawym i fajnym aparatem, którego warto kupić i warto używać. Przy czym on nie musi mieć napisu Flexalet Standard. On może mieć napis Flexalet, bo dopiero od któregoś modelu zaczęli pisać standard, ale nie wszystkie mają napis standard. Tak jak powiedziałem, w 1967 powstał ostatni model, Flexalet 7. Uważa się, że jest to najbardziej zaawansowany, możliwość robienia zdjęć 4,5 cm na 6 cm, możliwość robienia małego obrazka, do małego obrazka jest dodatkowy adapter, że można robić zdjęcie 24 na 24 mm, chociaż to już jest moim zdaniem bez sensu, bo on robi większe odstępy na klatce po to, żeby mieć mniejsze zdjęcie. To już mogę robić 24 na 36 i samemu sobie wycinać jakby ten kawałeczek. Flexalet 7 produkowany był do 70 roku i przepraszam, to co jeszcze go różni, to co jest takiego fajnego, bo tu mamy blokadę spustu jak najbardziej, natomiast to czym on się jeszcze wyróżniał, to możliwością wielokrotnej ekspozycji, ponieważ te mają zintegrowaną przewijanie filmu z migawką, natomiast tutaj można dodatkowo w każdej chwili za pomocą tego suwaka znowu naciągnąć migawkę i wykonać kolejne zdjęcie. I naciągam migawkę i mogę wykonać kolejne zdjęcie, co ja uważam za dużą zaletę, zwłaszcza, że on ma te wszystkie zalety aparatu, który ma już naciągniętą migawkę, czyli biorę, dobra, mam naciągnięty film, robię zdjęcie, nie mogę zrobić zdjęcia, to znaczy, że już zrobiłem zdjęcie. I nie ma opcji, żeby zrobić podwójną ekspozycję w nim niechcący, albo przegapić film, tak jak mi się zdarzyło w tym, że po prostu przewinąłem film na okienku, miałem zrobić zdjęcie, ale coś mnie tam rozproszyło i dobra, to zrobiłem zdjęcie, odwróciłem się i okazało się, że mam puste miejsce na filmie, ponieważ go 2 razy przewinąłem, ponieważ nie pamiętałem, przegapiłem zrobienie zdjęcia, ale zupełnie dobrze można na tych niesprzężonych, starszych modelach zrobić podwójną ekspozycję, ponieważ można tak samo naciągnąć film, później naciągnąć migawkę, poproszę, zrobić zdjęcie, z czymś się zamyślić albo z czymś rozmawiać, zwłaszcza jak się jeszcze z kimś fotografuje, to też jeszcze raz, przewijam, tak dobrze, naciągnąć migawkę i zrobić kolejne zdjęcie na tym samym jakby. W 7, która jest tym najbardziej zaawansowanym, ostatnim modelem, nie ma takiej opcji, możemy robić wielokrotną ekspozycję, a nie ma możliwości zrobienia błędu. Niektórzy mówią, że 7 była modelem najbardziej awaryjnym. Trudno mi jest to ocenić, natomiast jak ja wziąłem te wszystkie, to robiłem 2, bo jest fajna i mi się podoba, i 7, bo ja mam wielokrotną ekspozycję. To, co się jeszcze w 7 różni od poprzednich, to że obiektyw można ustawić sobie pomiar światła według światłomierza na EV-ach, a później już bezpośrednio, mając to ustalone, można zmieniać parę, czas i przysłona, co przy szybkim fotografowaniu, jeśli wykonuję x zdjęć pod rząd, to mogę łatwo skorygować nie naświetlenie, tylko skorygować, co chcę bardziej, na czym mi zależy, na głębi ostrości, utrzymując to samo naświetlenie bez żadnej zmiany. Przy takim fotografowaniu, jak ja fotografuję przeważnie, czyli że każde zdjęcie jest osobno, wolę, tak jak w tych starszych modelach, na przykład jak tej 6, gdzie mam niezintegrowane. Tu mam czasy, tu mam przysłony. Przy czym to jest tak, czasy są fajnie, że widzę z góry, jak mam spojrzeć, a przysłony muszę popatrzeć z boku, żeby zobaczyć przysłony. Pod tym względem to już tutaj trochę lepiej widzę te przysłony i bardziej mi się podobał ten aparat, gdzie po prostu 2, gdzie po prostu z góry jak patrzę, widzę i czasy i przysłony jednocześnie. Nie muszę go obracać, żeby popatrzeć, czasy, przysłony tu są. Do tego warto wspomnieć o czymś, co się rzuca w oczy od wersji, nie pamiętam, 4 już, któregoś modelu. Podwójne jakby pokrętło od ustawienia ostrości, to jest pokrętło od ustawienia ostrości, takie podwójne, czyli ono pokazuje to w środku, co jest, to jest zakres głębi ostrości. I mamy zakres głębi ostrości, który od razu możemy spojrzeć i to ślicznie, ale to świetnie widać, że w tej chwili jak ustawiłem ostrość na
na 1,5 metra, to mam ustawione, wszystko będzie ostre od 1,20 m do 2 metrów, ale na 1,5 metra to ja to rzadko robię takim aparatem. Natomiast jeśli robię nim na, nie wiem, 4 metry, ustawiam sobie na 4 metry i przy przysłonie powiedzmy 8 mam ostrość od 3 do 6 metrów. I to jest bardzo wygodne, ponieważ szybko mogę odczytać przysłonę, przysłonę głębi ostrości i to jest naprawdę fajne. Do tego wygodne zakładanie filmu. Nakładamy film na zasadzie takiej, że układamy tutaj na kropeczkę. Tu jest kropeczka. W tym jest kropeczka w innym miejscu. Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. 6. kropeczka jest wyżej, bo ja 7 używałem, a 6 tylko tak zakładałem film, ale nie robiłem nim zdjęć. Pewne zapięcie, jak się go zakręci, to się nie otworzy, co mi się zdarzyło. Całkiem dobry wizjer od modelu 4, tego, który był najbardziej tym takim, wniósł dużo zmian, lubka umieszczona z tyłu. Co jest fajne, ponieważ można ją szybko zamknąć, szybko otworzyć i szybko ustawiać. Bardzo mi się podoba ta lubka z tyłu w stosunku do tych wszystkich lubek, które są w środku, które zawsze jest taki, jak ją wyjąć, jak ją otworzyć, jak ją wydłubać z środka, to ta lubka z tyłu jest naprawdę rewelacyjna. To nie jest Flexogon, ale też też lubkę trzeba gdzieś tam wydłubać. No, chyba że są takie lubki, gdzie po prostu możesz suwaczkiem wyskoczyć. Natomiast ta lubka z tyłu naprawdę mi się podobała. Wysuwam, patrzę, chowam i jest gotowe. W niektórych 7 w zależności od matówki są soczewka Fessleya do ustawienia ostrości, ale w tym nie ma. Tym jest zwykła, czysta matówka. Niestety w żadnym modelu nie ma klinów, a ja kliny najbardziej lubię. Przy mojej wadzie wzroku to jest 7. Pokażcie jeszcze raz. Nie. Przy mojej wadzie wzroku to jest wygodne. Plus w tych nowszych modelach od starszego. W starszym modelu trzeba jak najbardziej złożyć boczki, tył, przód. To nie jest złe, natomiast w tych modelach to jest hop i już. Hop, hop i już. To są specjalnie takie uchwyty do tego, żeby go podnosić, żeby wiadomo było, gdzie go złapać. I to działa bardzo dobrze. Ogólnie aparat sprawia wrażenie solidnego, porządnego, robi się nim wygodnie, robi dobre zdjęcia. Do obejrzenia galerii zapraszam. Panu Piotrowi jeszcze raz bardzo dziękuję za pożyczenie mi tych flexaretów i za pożyczenie mi też książki o aparatach fotograficznych, aczkolwiek jeśli interesują Cię flexarety, to ja też bym podziękował może Michałowi Blaka, który prowadzi stronę flexarety.3 oraz panu Hansowi Wechta, który prowadzi stronę hmw-foto.at, z których można się bardzo dużo dowiedzieć na temat flexaretów. Z tej ostatniej strony właśnie dowiedziałem się, że w 1970 roku zaprzestano produkcji flexaretów nie dlatego, że jak ogłosiła oficjalna informacja, nie udało się podpisać umowy z Pentagonem na zakup migawek, tylko dlatego, że ktoś zdecydował, że firma Meopta, bo od czasu prywatyzacji Optitechna od roku 1945 aparaty produkowała firma Meopta. Firma Meopta ma zwiększyć produkcję na rzecz obronności kosztem jednego z aparatów. No, Flexaret był tym aparatem takim zajmującym dużą część produkcji, bardzo ważnym, ale lata 70. okazały się, że jest w ogóle spadek sprzedaży lustrzanek dwuobiektywowych. Fotografowie amatorzy wolą jednoobiektywowe, bo film obrazkowy jest tańszy, zawodowcy też w dużym stopniu wolą używać, reporterzy, sportowcy używają bardzo dobrych lustrzanek małobrazkowych, profesjonaliści wybierają niestety droższe aparaty, chociaż Flexaret jest bardzo dobrym aparatem. W każdym razie wybierają droższe aparaty. Sprzedaż ogólnie dwuobiektywowych lustrzanek na świecie spadła. Sprzedaż Flexaretów, nawet tak zaawansowanych jak 7, też spadła. W związku z tym zaprzestano ich produkcji.
No bo takie są kolejne losy, natomiast Flexalet do dziś cały czas pokazuje, jak świetny był czechosłowacki przemysł fotograficzny, jak dobry i pokazuje ich możliwości. No, była to w bloku wschodnim najlepsza lustrzanka dwuobiektywowa, bez dwóch zdań, mogąca spokojnie konkurować jakością na rynkach zagranicznych z innymi aparatami, od których była w dużym stopniu tańsza, więc była konkurencyjna. Jeszcze raz dziękuję Ci za uwagę, zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć zrobione tymi dwoma aparatami i do zobaczenia. Cześć.